czerwcu 334 roku przed naszą erą w wieku 32 lat umarł legendarny wódz Aleksander Wielki. W tym samym czasie Rzym prowadził wojny z Samnitami. Aleksander podczas ostatnich 10 lat życia rozgromił największe imperium ówczesnego świata – Persję, zdobywając chwałę i sławę trwającą aż do dziś. Aleksander miał plany na kolejne lata swojego panowania. Jak pisze Arrian, chciał on ruszyć na Sycylię, a potem lądować w południowej Italii, by stamtąd podporządkować sobie krnąbrnych Rzymian. Już wtedy bowiem działania Latynów budziły jego niepokój. Wiemy jednak, że historia potoczyła się zupełnie innymi torami. Wielkie imperium rozpadło się, pochłonięte wojnami toczonymi przez wodzów Aleksandra. Władcy, któremu wielu chciało dorównać. Bez wątpienia jednym z wielkich naśladowców macedońskiego króla był Pyrrhus, władca Molosów. Pyrrhus, tak samo jak Aleksander, szczycił się pochodzeniem znakomitym. Otóż ród jego wywodzić miał się od samego Achillesa. Sam Epir, kraina, którą odziedziczył, była surowym miejscem poprzecinanym pasmem gór Pindos, pozbawionym większych miast na korzyść rozproszonych wiosek. W czasach dominacji Hellady ci północni sąsiedzi byli określani jako barbarzyńcy, tak samo zresztą jak określano Macedończyków. Cywilizowany świat przesunięty został dopiero za sprawą samego Aleksandra, obejmując te północne państwa swoją otoczką. Pyrrhus Wielki urodził się w 319 roku przed naszą erą w Epirze, krainie w północnej Grecji. Jego ojcem był król Epiru Eikides, a matką Phthia. Już początek jego życia był ogarnięty sporym niebezpieczeństwem, ponieważ uniknął on śmierci z rąk krewniaka jego ojca, który przejął tron i kazał zabić pozostałych przy życiu dziedziców. W wieku 12 lat został wysłany do akademii w Atenach, gdzie uczył się retoryki, filozofii i strategii wojskowej. Mając 13 lat jego rodzina odzyskała tron Molosów, a Pyrrhus pod regencją został władcą swojego dziedzictwa. Jego połowiczne panowanie nie trwało długo, gdyż Kasander, jeden z diadochów schedy Aleksandra Wielkiego, król Macedonii, pożądać miał epirockiego królestwa. Była zresztą to jego cecha charakteru, której się wcale nie wstydził. I tak oto 17-letni Pyrrhus stał się awanturnikiem, najemnym żołnierzem, który przelewał krew w toczących się wojnach diadochów. Przez pewien czas przebywał on na dworze Ptolemeusza, innego diadocha. Tam zrobił on tak wielkie wrażenie na byłym dowódcy Aleksandra Macedońskiego, że pozwolił mu on poślubić swoją pasierbicę. Skądinąd była to pierwsza z 5 żon Pyrrhusa. Ptolemeusz uzbroił młodego dowódcę w kontyngent wojska, które miało mu posłużyć w odzyskaniu należnego tronu Mollosów. Miał wtedy 18 lat. Istnieje też przekaz, że młody Pyrrhus zakosztował także wojaczki w bitwie pod Ipsos w 301 roku przed naszą erą, w której podobno dowodzić miał on oddziałem piechoty. Wspierał on w niej Antygona Jednookiego, pokonanego i zabitego przez wielką koalicję diadochów władcę Frygii, Syrii i Grecji. Była to 4. wojna diadochów. Epir szybko okazał się dla Pyrrhusa za mały. Często nawiązywał on do rodowodu samego Aleksandra, z którym wiązało go epirockie pochodzenie jego matki, Olimpias. Jak podają źródła, miał on mieć sen, w którym sam Aleksander wskazał mu wielką i chwalebną przyszłość. Wkrótce potem rozpoczął wojny z sąsiadującymi królestwami, w tym Macedonią, Tesalią i Ilerią. Dzięki swoim zdolnościom wojennym i dyplomatycznym zdołał zyskać uznanie i szacunek zarówno wśród Greków, jak i wśród ludów barbarzyńskich. W 287 roku armia macedońska, powołując się na pokrewieństwo Pyrrhusa z Aleksandrem Wielkim, okrzyknęła go królem Macedonii. Szybko stracił jednak ten przywilej na korzyść innego pretendenta macedońskiej korony. I znów, zamknięty w ciasnocie swojego królestwa, przebiegło mu kilka lat. Dopiero gdy osiągnął wiek 40 lat, los miał mu wszystko wynagrodzić.
W 281 roku przed naszą erą miasta greckie Magna Grecja zwróciły się do Pyrrusa o pomoc w wojnie z Rzymem. Przybyło do niego poselstwo z samego Tarentu, jednego z najzamożniejszych miast greckich południowej Italii. Tarentyjczycy prosili Pyrrusa o pomoc w toczącym się od kilku lat sporze z Republiką Rzymską. Chodziło o wpływy w południowej Italii. Dochodziło do różnego rodzaju incydentów, które coraz bardziej budowały antagonizm pomiędzy greckimi polis z południa, a agresywnie nastawionym Rzymem z północy. W końcu Tarent został oblężony przez wojska rzymskie. Pyrrus miał być ratunkiem dla miasta. Posłowie zapewniali też Pyrrusa o tworzonej koalicji antyrzymskiej w postaci Sabelów, Samnitów i Greków. Tarentyjczycy, aby zwabić Pyrrusa, podali zawyżoną liczbę wojsk, którymi miałby przewodzić przyszły zwycięski wódz. Ale władca Molosów nie pytał o więcej. Oto obudziła się w nim dawna ambicja stania się większym od samego Aleksandra. Bez wahania przyjął propozycję i ruszył do Italii. Miał wtedy oznajmić, że gdy pokona Rzymian, zajmie całą Italię, potem Sycylię, następnie Kartaginę i Libię. Gdy jego doradca zapytał, co potem, Pyrrusie, bez wahania odpowiedział, że kolejna będzie Macedonia i Grecja. Doradca znów miał zapytać o kolejne kroki władcy. Wtedy Pyrrus z uśmiechem miał zażartować: wtedy, mój drogi, będziemy mogli już żyć beztrosko i pić do upadłego. Taki był to człowiek. Oczywiście nim wyruszono w drogę, wysłano posłów do wyroczni w Dodonie, która, jak pisze Cassius Dion, odpowiedziała jak zwykle przewrotnie: jeżeli przeprawisz się do Italii, odniesiesz zwycięstwo nad Rzymianami. Jej słowa interpretowano też wręcz odwrotnie: zostaniesz przez Rzymian zwyciężony. I tak Pyrrus ruszył, wpierw szerząc propagandową wieść o wielkiej rozprawie Greków z potomkami Trojan. Zwerbował 22,5 tysiąca żądnych rewanżu i majątku Greków z całego niemal wschodu. Pyrrus, zdający sobie sprawę ze swego niemal mitycznego pochodzenia, postanowił obwołać się, jak wcześniej Aleksander, przywódcą Hellenów. Wojna z Rzymem miała być rewanżem Greków i Trojan. W tym celu rozpoczęto wybijać na monetach różne postaci związane z homerowską opowieścią. Werbunek sprowadził pod przywództwo Pyrrusa 22,5 tysiąca pieszych, w tym 2000 łuczników i 500 procarzy. Miał też pod komendą 2000 jazdy oraz 20 słoni bojowych, broni nieznanej dotąd Rzymianom bezpośrednio. Z tą armią ruszył Pyrrus do Tarentu. W 280 roku, gdy przybył nie bez problemów do Tarentu, szybko zaprowadził własne porządki w mieście, wprowadzając pobór i żelazną dyscyplinę obywateli. Na wieść o tym Republika Rzymska, zaangażowana w wiele sporów z plemionami Celtów i Etrusków, na szybko zwerbowała 30-tysięczną armię, która ruszyła od razu na południe. Pyrrus, mimo doskonałego przygotowania wojskowego, zaproponował wpierw rozmowy pokojowe. Zostały one odrzucone przez pysznego konsula Publiusza Valeriusza Levinusa. Zaskoczyła też władcę Epiru dyscyplina i porządek w obozie Rzymian. Zdał sobie sprawę, że nie jest to zwyczajne, barbarzyńskie plemię, lecz zorganizowana kultura, z którą trzeba się liczyć. Pierwsza bitwa była ta pod Herakleą. Pierwsze poważne zetknięcie się armii rzymskiej z grecką falangą był zwycięskim dla Pyrrusa starciem. Stracił on jednak większość swoich wypróbowanych weteranów. Tu powstać miało określenie Pyrrusowe zwycięstwo, gdy wielki wódz miał powiedzieć: jeszcze jedno takie zwycięstwo nad Rzymem, a zginiemy bez śladu. Do sprawy Greków, zachęcani wygraną Pyrrusa, dołączyli Sabelowie i Samnici, tworząc wielką antyrzymską koalicję państw i plemion. Jak wskazują jednak jego decyzje, nie do końca potrafił skorzystać z tej okazji. Nie wiemy też, jakie były cele Pyrrusa. Uważa się bowiem, że doskonale wiedział, jak nieograniczone są siły Rzymu w porównaniu z jego. Prawdopodobnie zależało mu jedynie na obniżeniu rangi italskiego państewka.
W każdym razie ruszył na północ. Rzymianie tymczasem uzupełnili straty i poczęli nękać i kąsać maszerujących przez kampanię Greków. Obawiając się pułapki, Pyrrhus wrócił do Tarentu, by przeczekać zimę. Doszło w tym czasie do spotkania dyplomatycznego, które totalnie zaskoczyło Pyrrhusa, gdyż Rzymianie nie przybyli, by zawrzeć pokój, ale jedynie z prośbą o wykupienie jeńców. Pyrrhus starał się ułagodzić Rzymian, uwolnił jeńców darami, skłonny był nawet przekupić ich na rzecz pokoju, jednak dumna republika nie przywykła do uległości. Za namową jednego z senatorów odrzuciła warunki Pyrrhusa. Wieść o tym dezorientowała nieprzywykłego do takiej polityki greckiego władcę. Skoro przegrali bitwę, powinni być skłonni do pokoju. Rozpoczął się okres zdobywania funduszy na armię. Wsparcia oczekiwano od całej bogatej Magna Graecia. W 279 roku przed naszą erą armia Pyrrhusa ruszyła na północ. Była uzupełniona do rozmiaru 40 000 żołnierzy. Do kolejnej bitwy doszło pod Asculum. Zacięty, ale i przewrotny bój doprowadził do ponownego zwycięstwa Pyrrhusa. I znów bardzo kosztownego. Można powiedzieć, że za słowami Plutarcha było to katastrofalne zwycięstwo. Duża część armii rzymskiej wycofała się, a sam Pyrrhus stracił swój obóz wraz z namiotami, zwierzętami jucznymi i niewolnikami. Wielu rannych zmarło z braku żywności, a większość żołnierzy spać musiała pod gołym niebem. Wobec tego impasu król był zdecydowany porzucić wojnę na rzecz nowego wydarzenia, które spadło mu dosłownie z nieba. Oto w Macedonii zginął jej król, a kraj zalewała fala Celtów. Dodatkowo przybyło do niego poselstwo z Syrakus, bogatego sycylijskiego polis, proszącego o wsparcie przeciw agresji Kartaginy. Bez wahania porzucił sprawę Tarentu na rzecz Syrakus. Trudno powiedzieć, co nim kierowało w podjęciu tej zadziwiającej decyzji. Nim Pyrrhus wyruszył na Sycylię, pozostawił w Magna Graecia garnizony. Nie przyniosło mu to dodatkowej popularności, choć było oznaką, że kiedyś powróci do rozprawy z Rzymem. Tymczasem już malowały się w jego wyobraźni dalekie zdobycza na afrykańskim wybrzeżu Kartaginy. Sami Kartagińczycy czuli się na tyle zaniepokojeni przybyciem Pyrrhusa, że powzięli szybkie działania na rzecz sojuszu z Republiką Rzymską. Pyrrhus przybył na wyspę latem 278 roku przed naszą erą z armią liczącą 8000 pieszych oraz niewielką ilością jazdy i kilkoma słoniami bojowymi. Od razu ruszył na oblegających Syrakuzy Kartagińczyków, uwalniając od nich miasto. Witany był jako wyzwoliciel i wielki bohater. Bez wahania ruszył wzdłuż Sycylii, wyzwalając miasta spod panowania Punijczyków. W końcu doszedł do Lilibeum, na zachodnim krańcu wyspy. Rozpoczęło się oblężenie jednego z ostatnich przyczółków kartagińskich na Sycylii. Punijczycy próbowali pertraktacji z królem Epiru. Oferowano pokaźny trybut i okręty. I być może Pyrrhus dałby się przekonać pokusie powrotu do Italii w chwale zwycięzcy, tym bardziej, że pod jego nieobecność Rzymianie odzyskiwali dominację w Magna Graecia. Jednak jego Rada Królewska stanowczo odrzuciła propozycję Kartaginy. Oblężenie Lilibeum przeciągało się. Król zdawał sobie sprawę, że bez pokaźnej floty nie zdoła zdobyć tego portowego miasta. Zaczął więc naciskać na Syrakuzy o środki na ekspedycję do samej Afryki, by tam rozprawić się z Kartaginą. Jednak sycylijscy sojusznicy nie byli skorzy do nakładania nowych podatków na armię. Wtedy znów z nieba spadła nowa propozycja. Pojawiła się delegacja z Italii, Samnitów i Sabellów. Dosłownie błagano Pyrrhusa o powrót, gdyż pozbawione dobrego dowództwa wojska nie były w stanie dłużej bronić się przed Rzymianami. Pyrrhus obawiał się też, że połączenie lądowe z Tarentem, z którego czerpał własne posiłki, może zostać przerwane. Zdawał sobie też sprawę, że nie jest zdolny zdobyć Lilibeum. Na domiar złego Kartagińczycy wysłali na wyspę potężną armię.
Późnym latem 276 roku Pyrrhus opuścił Syrakuzy ze 110 okrętami wojennymi i transportowcami. Jednak został zaskoczony przez punicką flotę, która większość jego okrętów wojennych zatopiła. Transportowce pozostały jednak nietknięte i tak jego armia bezpiecznie zawinęła do portu w Lokrach. Nim ruszył do Tarentu, próbował zdobyć ważny rzymski ośrodek na południu Italii, Rhegium. Nie powiodło się jednak to przedsięwzięcie i w trakcie odwrotu część jego armii została zmasakrowana. On sam doznał rany w głowę. Znane są też przekazy u Plutarcha, jakoby jeden z masywnych i walecznych Rzymian miał Pyrrhusa wyzwać na pojedynek. Ten w szale gniewu, pomimo rany, miał rzymskiego śmiałka rozpłatać jednym uderzeniem miecza. Tymczasem wojna ciągnęła się już 5. rok. Wszystkie strony były już mocno zmęczone. Rzym dotknęła zaraza dziesiątkująca mieszkańców. Pyrrhus podjął się ostatniego wysiłku tej wojny. Ruszył bowiem na pomoc Samnitom przeciw 2 armiom konsularnym w sile 20 000 żołnierzy. Nieopodal Maleventum, późniejsze Beneventum, rozdzielił swoje wojska, by stawić czoła z osobna każdej armii Rzymu. Niestety, podczas nocnej przeprawy przez las, aby niespodziewanie zaatakować rzymski obóz, część jego wojsk zabłądziła. O świcie rozproszona armia Pyrrhusa zastała Rzymian ruszających im naprzeciw. Najlepsi z epirotów zostali rozgromieni. Słonie wpadły w panikę i popędziły na oślep przez swoje szeregi. Rzymianie zdobyli obóz Pyrrhusa. Była to porażka przypieczętowująca wyprawę do Italii. Król Epiru po 6 latach powrócił do swojego państwa z siłami mniejszymi niż te, z którymi przybył. Los Magna Graecia był przesądzony. Po powrocie do swojego królestwa Pyrrhus postanowił ruszyć na Macedonię. Pokonał Antygona Gonatasa i przejął jego tron. I lud nawet byłby z tego powodu całkiem zadowolony, gdyby Pyrrhus potrafił go dobrze traktować. Otóż tak jak w Italii, tak i w Macedonii ustanowił on garnizony mające strzec posłuszeństwa. Nie zrobił też nic, aby obronić święte dla Macedończyków miasto Aigai, w którym jego celtyccy najemnicy splądrowali królewskie grobowce. To skutecznie zraziło nowych poddanych Pyrrhusa do jego panowania. Panowania, które nie trwało zbyt długo, gdyż tak jak jego protoplasta, wielki Aleksander, tak i on sam nie potrafił cieszyć się zdobyczami i spokojem, obmyślając już nowe wyprawy. I tak oto wkrótce potem ruszył na Pelopones, aby wesprzeć pewnego pretendenta do spartańskiego tronu. Odparli go jednak Spartanie. Tymczasem Macedonię odzyskał na powrót Antygon. Pyrrhus obwieścił wówczas wszemi wobec, że szybko się z nim rozprawi pod Argos. To jednak miejsce okazało się kresem życia Pyrrhusa. Sam Antygon ze swą armią miał dogodną pozycję na wzgórzach. Pomiędzy władcami dojść miał wtedy do utarczki słownej. Wobec impasu Pyrrhus wtargnął zatem do samego miasta, Argos, rozdzielając swoją armię. Wtedy to Antygon ruszył miastu z odsieczą. Zawiodły rozkazy Pyrrhusa, którego część armii poza murami zamiast odciągnąć wroga, ruszyła przez bramy do środka. Tu doszło do zakorkowania armii, która wchodziła i wychodziła. Sam Pyrrhus, wściekły, miał tam zaatakować miejscowego Argwijczyka, którego matka w obronie syna zrzuciła na głowę epirockiego władcy dachówkę. Zamroczony Pyrrhus zsunął się z konia i dokonał swego awanturniczego żywota. Armia Pyrrhusa Wielkiego była wyjątkowo zróżnicowana i składała się z różnych rodzajów oddziałów. Miała ona w swoim arsenale jazdę, piechotę, procarzy, łuczników i słonie bojowe. To ostatnie było jego znakiem rozpoznawczym, ponieważ Pyrrhus był jednym z pierwszych, którzy wykorzystywali słonie wojenne w bitwach. Grecy zetknęli się z nimi, kiedy starli się z armią Dariusza III, perskiego króla królów.
Sprowadzano je potem z Indii na potrzeby następców Aleksandra. Sam Aleksander Wielki nie używał ich w boju. Pyrrhus preferował taktyki, które wykorzystywały mobilność, zwinność i szybkość. Jego taktyka polegała na osłabieniu wroga i ostatecznym rozprawieniu się z nim za pomocą decydującego uderzenia. Był to styl walki, który często przynosił mu zwycięstwa, ale był również kosztowny i wymagał od jego armii zdolności do szybkiego manewrowania i dostosowywania się do różnych sytuacji. W bitwie Pyrrhus często umieszczał swoje słonie wojenne na froncie, aby zastraszyć wroga i stworzyć szczelinę w jego linii. Wówczas jego wojska z jazdą i piechotą przemieszczały się przez szczelinę i atakowały wroga z boku lub tyłu. Jego oddziały łuczników i procarzy umieszczał na skrzydłach, aby ostrzelać wroga z dystansu i powodować zamieszanie w jego szeregach. Pyrrhus był też znany z wprowadzania nowych formacji wojskowych i taktyk, takich jak wprowadzenie ciężkiej jazdy, która była w stanie rozbić wrogą piechotę. Jego innowacyjne taktyki i strategiczne myślenie miały wpływ na późniejsze wojskowe dokonania, zarówno w antycznym, jak i nowożytnym świecie.